Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam się z Państwem z najpopularniejszej kładki w Polsce. Warszawska kładka rowerowa, spacerowa. I zaczynam odcinek. Zielona siódemka. Trasa, o której usłyszałam dopiero jak zamieszkałam w Warszawie. Trasa z Warszawy do Gdańska, poprowadzona, aby móc sobie w ciągu weekendu przejechać 360 km w wersji oryginalnej. Oczywiście my dzisiaj modyfikujemy, kombinujemy, połączyliśmy sobie różne wersje. Trochę zainspirowaliśmy się trasą NGE, czyli Never Gravel Enough. Pozdrawiam serdecznie. Trochę zieloną siódemką. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tradycji staje się zadość. Świąteczny weekend, sobota, niedziela i poniedziałek wielkanocny spędzony rowerowo. Zapraszam na fajne jeżdżenie. Jedziemy. Miałam Wam pokazać Zalew Zagrzyjski. 25 km i jest piękne miejsce, gdzie można sobie odpocząć, ale jedyne miejsce widokowe na zalew było przy przekraczaniu drogi szybkiego ruchu. No już jesteśmy za zalewem, ale i tak jest pięknie. Warto się zatrzymać i pokontemplować budzącą się wiosnę. Przepięknie jest. Piękna pogoda. Stówka zrobiona. Chwila przerwy w Suchocinie pod supermarketem. Bułka i jogurt zjedzone. Jedziemy sobie dalej prosto przed siebie w zasadzie. Pięknie. Piasek. Już drugi taki odcinek, chyba jednak zawracamy na asfalt. Modyfikacja trasy następuje, bo 4 km po piasku to chyba, no może tu być w lesie już lepiej, ale Strzegowo, sobota wielkanocna, ale keps otwarty. Keps na bikepackingach to jest złoto. No. Średnia tortilla. Dzisiaj miały być liofy na kolację, ale chyba nie będą. Bo takie pół metra tortilli. Że to by było na tyle. Było pysznie. Szukamy domu nad rzeką w Krą. To jest w Kra? Chyba w Kra. Jest opcja zanocuj w lesie, więc szukamy tego domu, szukamy i nie ma. Beznadziejny las. Zanocuj w lesie. Totalnie nietrafione miejsca. Las beznadziejny. Pod hamaki. Aj, jak tu nocować? Nie wiem, jakby ktoś chciał namiot rozbić, to już w ogóle beznadzieja. A są takie ładne miejsca i można to tak fajnie wyznaczyć. No widać, że tutaj było to wyznaczone tylko po to, żeby było nic sensownego. Odhaczone w tabelce i po prostu tyle. Dobra, nie gadam, szukam.
dzień dobry. Warszawa, Gdańsk, dzień drugi. Śniadanko, jak widzieliście, w przepięknych okolicznościach przyrody nad Wkrą. Wczoraj wieczorem trochę dałyśmy ciała, bo znalazłyśmy tą miejscówkę, ale jednak pomyślałyśmy, że może być ładniej. No i pojechałyśmy dalej. No i szukałyśmy przez 10 km na obszarze Zanocuj w lesie, ale tak jak chyba widzieliście, bo myślę, że to nagrałam, no niestety obszar Zanocuj w lesie był bardzo wyjątkowo mało przyjazny. Sam piach, mało fajnych, no zero drzew takich pod hamaki, sam taki dużo krzaków, dużo puszycia leśnego. No i niestety wróciłyśmy tutaj. Jak się okazało, z moimi zgodnie przewidywaniami był przepiękny wschód słońca. Pojedzone. I co? Zbieramy się teraz i jedziemy. Wczoraj wyszło nam ostatecznie 160 km. No więc dzisiaj pewnie tak samo. Plan był taki, żeby zebrać się o 10, ale już jest 10. A tu trzeba jeszcze ząbki umyć. Trzeba jeszcze się spakować do końca, więc pewnie wystartujemy koło 10:30. Ale jest pięknie, żałuję, że nie wzięłam tym razem drona ze sobą. No ale cóż, przynajmniej trochę lżej w bagażu. Pakujemy się. No to mamy 318 do końca. Można jechać. Pogoda piękna. Jedziemy. I wreszcie wjeżdżamy w teren. Po długich, ciągnących się przepięknych asfaltach wjeżdżamy w teren. Mamy obszar chroniony, międzyrzecze Skry i Skry. A zaraz wjeżdżamy do Górzyńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. I myślę, że będzie pięknie. Zresztą i tak już jest tutaj. Skra i Wkra. Od razu przypomina mi się, jak się w podstawówce trzeba było uczyć rzek na pamięć. Ale jest ładnie. Dokąd idziesz? Kupy robi. Tak, mamy podjazdy, tu już się zaczęły. Czyli Płaskopolska definitywnie się skończyła. To jakiś taki morenowaty tutaj teraz teren. Morenowy. Czy jak to tam się nazywa. No i piasek. Ja wiem, że jedziemy nad morze. I jest trasa tematyczna, ale wolałabym ten piasek dopiero na plaży widzieć.
Aż tu jest wszędzie pięknie. Złoto. I ława. Plan był taki, żeby już o 18, ale co tam? Piękna ciufa. Zakupy zrobione. Powinniśmy być sponsorowani przez Żabkę, bo już dzisiaj po raz drugi 80 zł. Zachód słońca w Iławie. Przecudnie. Ależ kolory. Dzień dobry, dzień dobry. Poraneczek, dzień trzeci. Piękna noc. Szukałyśmy już wczoraj noclegu po ciemku, więc no, nie pokazywałam nic, już nie nagrywałam. Piękne miejsce. Las bukowy nad jeziorem. No i ogarniamy się, bo wczoraj jakoś nam tak długo zeszło, trochę tych piachów było, więc jakoś nam się przeciągnęło. Późno zaczęłyśmy i tak jakoś wyszło, że późno skończyłyśmy znowu, a raczej jest fajnie robić odwrotnie, więc dzisiaj wstajemy troszkę wcześniej, bo dzisiaj niestety jest ten moment, że musimy spieszyć się na pociąg w Gdańsku, który jest tam o 21, a do zrobienia jeszcze prawie 80 km, więc sporo. Możemy gdzieś tam w trakcie sobie coś skrócić, więc zobaczymy. No a co? Ogarniamy się. Pyszna kaweczka. Piękne warunki, jak już pokazywałam Wam rano. Kawka z super kubka, który trzyma ciepło. Autoreklama. Jeżeli macie ochotę, zapraszam na Mambo on Bike. A ja tu miałam Wam poopowiadać trochę o kuchence, ponieważ pewnie widzieliście w ciągu ostatnich 2 biwaczków, dzisiaj, wczoraj, wieczorami, korzystam z nowej kuchenki MSR-a. To jest nowa kuchenka MSR Switch. Chciałabym Wam tutaj opowiadać o niej trochę, w moich wrażeniach, ponieważ już tam któryś raz z kolei, już mam ją od w zasadzie miesiąca i kilka razy już używałam. Całkiem mi się podoba, ale trochę nas czas goni, więc myślę, że przeniosę się teraz do domu, opowiem Wam o kuchence, a potem wrócimy znowu na biwak i pojedziemy, ponieważ no, trochę spieszymy się na pociąg. Mamy jeszcze dzisiaj 180 km do zrobienia, więc mała teleportacja do domu. No i obiecane 5 minut na temat MSR, nowej kuchenki MSR Switch. Bardzo kuchenka podobna do dotychczasowych produktów MSR-a, czyli do systemu Reaktor i do systemu Windburner, ale jednak różniąca się i będąca, bym powiedziała, trochę bardziej uniwersalna. Ale o tym za chwilę. W skład zestawu tej kuchenki wchodzi nam pudełeczko takie, które możemy wykorzystać na przygotowanie jakiegoś posiłku. Mamy tutaj przykrywkę. W zestawie nie mamy kartusza, ale do kuchenki wchodzi nam mały kartusz. Mamy tutaj taki oto stojaczek przyczepiany za pomocą takich plastikowych nóżek i gumy do kartusza. Zaraz też to będę pokazywać. Do tego mamy palniczek. No i taki pojemnik o pojemności 1 litra. Co ciekawe, może zacznę właśnie od tego pojemnika. Ten pojemnik ma pojemność 1 litra. Co jest wyróżniające ten pojemnik, to to, że ma od spodu taką dziwną konstrukcję.
półkolistą i no jeszcze jedna rzecz, szmatka bardzo ważna. Ma taką dziwną konstrukcję, ponieważ ma to poprawiać wykorzystanie energii, ma to poprawiać tą energię, która idzie nam z palnika i w momencie, kiedy używamy na przykład malutkiego płomienia, ona będzie nam rozchodzić się tutaj równomiernie i jak gdyby ogrzewać całość tego dolnego tutaj pojemnika. Tu podobnie jak w systemie reaktor mamy taki odprowadzacz do spalin i on również powoduje jak gdyby tutaj większe ogrzewanie się tego kubka, tego całego pojemnika, a przez to pewnie i szybsze i pewnie efektywniejsze ogrzewanie wody. Oczywiście pojemnik trzymamy sobie za pomocą takich tutaj specjalnych składanych rączek. Dodatkowo mamy taką osłonę korkową, którą można ściągnąć bardzo łatwo, przez co można obniżyć wagę tej kuchenki. Dla tych osób, które gdzieś tam zwracają uwagę na wagę, no to może to mieć znaczenie. Natomiast jest to też ciekawe, że dzięki temu korkowi on się dużo mniej nagrzewa. Można sobie wygodniej trzymać też tą kuchenkę czasami właśnie za ten korek. Tak jak mówiłam, pojemność 1 litra, natomiast jest tutaj wskazywane, że tak do 0,8 najlepiej jest wypełniać tą kuchenkę, ten pojemnik. Do tego mamy przykryweczkę. Bardzo fajna jest ta przykrywka. Kto miał już okazję korzystać, to jest taka sama przykrywka jak w Windburnerze. Ona ma tutaj specjalne dziurki i tutaj, dzięki czemu w momencie, kiedy sobie ją nakładamy, ona nam bardzo fajnie, łatwo się to nakłada. Ona nam bardzo stabilnie tutaj siedzi i możemy sobie nalewać gdzieś wody przez te dziurki, dzięki czemu generalnie ciepło nie ucieka nam przez tą kuchenkę. Woda też się szybciej oczywiście nagrzewa, jeżeli jest przekrycie i ta temperatura nie ucieka. Natomiast jest to też dobre w momencie, kiedy decydujemy się na ugotowanie makaronu, czy tam czegoś, co musimy odcedzić, to również może gdzieś tam pełnić funkcję takiego cedzaka, tak? Bardzo fajna jest ta przykrywka. Oczywiście w zestawie mamy pudełeczko, które służy nam do przygotowywania sobie jedzenia. Czasami owsianeczka, można też tutaj, jeżeli nie bierze się żadnego kubka, można sobie tutaj zrobić herbaty, ale najważniejsza rzecz, to oczywiście serce całego zestawu, to jest palnik stanowiący jak gdyby serce systemu całego i trochę to też, co wyróżnia tą kuchenkę od pozostałych kuchenek MSR-a, ponieważ w momencie, kiedy sobie ją zainstalujemy na kartuszu, to mamy jak gdyby 2 sposoby jej wykorzystania, dlatego też pewnie nazwa switch. Mamy możliwość postawienia sobie tego pojemnika na kuchence, na specjalnym tutaj okrągłym takim stojaku, ale dodatkowo właśnie switch, ponieważ możemy sobie rozstawić również dodatkowe tutaj takie elementy metalowe, co sprawia, że możemy z tej kuchenki również korzystać z innymi naczyniami różnymi tutaj, czy można sobie patelenkę postawić, czy jakiś większy średnicowo kubek, i to już jakby zależy od nas, od naszej wyobraźni, czego tam potrzebujemy, czego używamy na bikepackingach, czy tam na Waszych wyjazdach, które sobie robicie. Ciekawostka, może niektórzy nie wiedzą, ale to jest już we wcześniejszych kuchenkach. Palnik ma tutaj taki przeciwwietrzny jak gdyby system, takie blaszki ułożone w trójkę, że w momencie, kiedy w trójkąt, jeżeli z jednej strony wieje nam wiatr, to nie są w stanie zdmuchnąć jakby całego tego palnika. Druga strona jak gdyby zawsze zostanie niezmuchnięta, chyba że wiatr wieje z różnych stron, ale generalnie jest tutaj taka osłona przeciwwietrzna, która powoduje, że zawsze jakaś część palnika zostaje niezmuchnięta i odpala się znowu reszta od tej niezmuchniętej właśnie części. Mamy oczywiście tutaj też zapalnik piezo, czyli teoretycznie nie musimy brać ze sobą zapalniczki ani zapałek. Oczywiście każda osoba, która wyrusza na różne wyprawy, wie, że jednak zawsze w razie czego mieć tą zapalniczkę, zawsze w razie czego dobrze mieć jakieś zapałki, ale generalnie wygoda funkcjonowania, wygoda użytkowania tej kuchenki jest bardzo duża, jeżeli mamy taki tutaj piezo zapalnik. Co ciekawe, tutaj też w tej kuchence mamy, to jest bardzo ważna rzecz, jest regulator ciśnienia. Regulator ciśnienia? Chyba dobrze mówię. Generalnie chodzi o to, że w niskiej temperaturze, czy tam też właśnie na wietrze, czy
na wysokościach, gdzie panuje inne ciśnienie, ta ilość gazu jest stała. To powoduje to, że ten płomień jest stały i dzięki temu jest też efektywniejsze podgrzewanie czegokolwiek tam sobie podgrzewamy. Dla mnie ciekawa rzecz z pierwszych takich użytkowań, fajna jest ta możliwość rozłożenia jej sobie na nieco większą średnicę. Natomiast trochę, ponieważ w momencie, kiedy stawiamy tą kuchenkę tutaj na ten stojak, na tą podstawkę, no to ona niby ma tutaj jakieś ograniczenia, ale nie jest to takie sztywne jak w Windburnerze, podobnie jest w Jetboilu, tak? Trochę jest to takie, że trzeba się do tego przyzwyczaić, że jednak ta podstawka jest luźna. Dziwi mnie trochę, ponieważ myślę, że szłoby zrobić taki system, że on byłby tutaj minimalnie przekręcany i żeby to trzymało się wtedy sztywno. Nie wiem, może jest jeszcze pole do poprawy dla konstruktorów MSR-a. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, no to oczywiście mamy tutaj takie podkładki, które możemy sobie zamocować na kartusz, no i on sobie tutaj będzie stał, będzie dużo bardziej stabilniejszy, nie będzie nam się gdzieś na nierównościach przewracał. Jeżeli chodzi o korzystanie z tej kuchenki, no to generalnie raczej mnie nie zawodzi. Są to produkty sprawdzone, jest to jakaś alternatywa do innych kuchenek, które MSR ma w swojej ofercie. I oczywiście na koniec kilka słów na temat wagi, ponieważ można tutaj trochę sobie ten cały zestaw, powiedziałabym, trochę wylajtować. Można go używać w całości, razem z pojemnikiem, razem z oczywiście palnikiem, który jest najważniejszy, z podkładką. Teraz celowo nie wkładam do środka butli. No i zobaczymy, ile to waży. 380 gramów. No ale można też zrobić tak, że jeżeli chcemy całość troszkę jednak odchudzić i wykorzystujemy na przykład na biwaku jakieś inne garnuszki czy inne kubeczki, na przykład Mamba Bike, polecam oczywiście cały czas, no to można sobie wyciągnąć ten plastikowy pojemnik. Można sobie również jakby zrezygnować z plastikowych nóżek. Można sobie również zrezygnować, to się tutaj bardzo łatwo ściąga, z tego korka. Proszę bardzo. No i wtedy całość będzie nam ważyła 300 gramów, równe 300 gramów. Natomiast ja uważam, że sensowność tego ściągania chyba mała jest. Natomiast ja uważam oczywiście, że ściąganie tego wszystkiego raczej jest mało sensowne, ponieważ zawsze potrzebuję czegoś do przygotowania jedzenia. Ten koreczek, mogłoby go nie być, ale jednak też poprawia funkcjonowanie, ponieważ można go chwycić, jak kubek jest nagrzany, jak ten pojemnik jest nagrzany. Nóżki też przydają się naprawdę w jakichś niestabilnych miejscach. Jeżeli mamy problem z postawieniem, to te nóżki ułatwiają. To tyle, jeżeli chodzi o Switcha. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to będzie osobny całkiem artykuł na blogu. Będzie to artykuł porównujący tą kuchenkę do dotychczasowo używanych przeze mnie kuchenek, do Windburnera i do Pocket Rocket. Wracam na biwak. Tyle o kuchence. Jeżeli mielibyście ochotę wyposażyć się w taką, nabyć taką, to oczywiście jak zawsze hasło Mamba Bike na stronie packer.pl. A co, my się już teraz pakujemy. Nie przeszkadzam, nie przeciągam, nie przeszkadzam. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzam i z przyjemnością oglądacie ten film. No ładnie tu jest, kurczę, można byłoby dłużej trochę posiedzieć. Zawsze jednak się przeciąga na tych bikepackingach, hamakingi się przeciągają. Bo jest ładnie i warto korzystać, ale kilometry same się nie zrobią. Jedziemy.
Kanał Elbląski. Dla mnie ciekawostka, bo nigdy tu nie byłam. No i myślę, że robi wrażenie totalnie. Warto sobie zobaczyć, przejechać. Super. O, mucha. Nastąpiła mała zmiana planów, czyli jednak w ogóle nie jechałyśmy w stronę Mikoszewa, no bo bez sensu, ponieważ tam na razie nie ma opcji przepłynięcia na Wyspę Sobieszewską, więc zupełnie zjechałyśmy sobie przez Nowy Dwór Gdański. Jeszcze w związku z wiatrem, jaki jest, ponieważ wieje strasznie jak to. I w ogóle zimno tu macie na tym Pomorzu, na Wybrzeżu, Trójmieście, nie wiem jak to nazwać. 5 stopni zimniej. No, więc generalnie troszkę ścięłyśmy pierwotnie zakładaną trasę. No i teraz przekroczyłyśmy Wisłę. Jedziemy na Sobieszewską, no i do Gdańska na pociąg. Na pewno już zdążymy, że już jest dobrze. No chyba, że jeszcze jakieś przygody będą, ale nie sądzę. Mam nadzieję, że już nie. No i pięknie, tylko zimno. Pięknie, ale zimno, nogi bolą. 135 km już dzisiaj, tak? 137, więc będzie w sumie 170 znowu. Taki dystans na bikepackingach to dużo. Jazda po piasku już nam nie straszna. Piasek akceptuję. Tu jest cieplej niż tam. Tak. Mamy to! Z Warszawy nad morze w 3 dni i 3 noce z biwaczkami w hamakach. Piątunia. Sorry, wyspałam. Z wrażenia, ale jest pięknie. Aj, zróbcie to, przejedźcie to. No cudownie, ale ja muszę się ubrać, bo zimno. Przebrana, ubrana, już mi ciepło, więc mogę zakończyć ten odcinek z plaży Sobieszewskiej, najpiękniejszej plaży w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. 3 dni z Warszawy nad morze do Gdańska, przez przepiękne rejony. No piękne to było, no. Trzeba sobie takie coś przejechać. Super było widać, jak zmieniają się krajobrazy, jak Płaskopolska zmienia się w jakiś taki teren bardziej morenowy, zaczęło się więcej piasku, zaczęły się wzniesienia. Potem znowu wjechałyśmy w taki teren, ja bardzo to kojarzę z Mazurami właśnie, że jest tak, te wzniesienia są takie delikatniejsze, pagóreczki, sielsko, zielono, anielsko. No i potem już ten teren taki zupełnie tutaj żuławy, znowu płaskie i zaczął się taki wiatr, że oj, oj, oj. No i koniec nad morzem. Piękna traska, warto sobie przejechać. My zrobiłyśmy 3 razy gdzieś tam w okolicach 150 km. No było tego dużo. Jak na taki bikepacking myślę, że za dużo, ponieważ brakowało czasu na takie wychillowanie się. No ale miałyśmy tylko 3 dni. Planowane były 4, ale niestety piątek był taki pogodowo, że miał padać deszcz. Wieczorem były straszne burze, więc wystartowałyśmy dopiero w sobotę. Pięknie było. Dziękuję Wam bardzo za odcinek. Jeżeli macie ochotę na więcej takich odcinków, no to oczywiście subskrybujcie, zostawcie jakieś komentarze, może z jakich rejonów,
Będzie z tego, mam nadzieję, myślę, że na pewno zrobię przewodnik, który będziecie mogli sobie pobrać i jeżeli macie ochotę na więcej odcinków takich oczywiście, no to zapraszam też do postawienia mi kawy, ponieważ tam pieniążki przeznaczam z Buy Coffee przede wszystkim albo na takie wyjazdy, albo no jeden jest taki większy plan, marzy mi się Ameryka Południowa, już kilka razy mówiłam o tym. No i może kiedyś wyjdzie i będziecie mogli oglądać filmy z Ameryki Południowej. Jeździcie, róbcie fajne rzeczy na rowerach, trzymajcie się, do następnego, pa!